Cześć! Cześć! Zabieramy Was dzisiaj na małą wycieczkę do centrum Malty. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Zaczynamy zwiedzanie od St. Julian's. Ja w ogóle przez bardzo długi czas zastanawiałam się, czy tutaj w St. Julian's jest w ogóle cokolwiek do zobaczenia, dlatego że to miejsce jest znane z zupełnie innych powodów, ale postanowiliśmy sprawdzić i się przekonać. W St. Julian's jest tylko jedna plaża. Mam na myśli taką plażę piaszczystą, a nie skalistą. I to jest ta plaża, którą właśnie widzicie za mną, St. George's Bay. To jest jedyna plaża, na której jest piasek, na której faktycznie można przyjść się poopalać i trochę popływać. Natomiast jeżeli szukacie pięknych plaż na Malcie, to na pewno nie jest dobry kierunek. St. Julian's nie jest najlepszym wyborem, bo jest tutaj bardzo mało miejsca, a wiadomo, że jak jest mało miejsca, tutaj mieszka naprawdę dużo ludzi, to w takie słoneczne dni przychodzą tutaj naprawdę tłumy. Gdzie jest w ogóle centrum Malty? Jeśli chodzi o takie centrum biznesowe, korporacyjne, takie centrum życia nocnego, to ono jest właśnie w St. Julian's. St. Julian's jest dosyć popularne wśród turystów, dlatego że jest stosunkowo blisko do Valetty, a jest tutaj dużo więcej takich miejsc rozrywkowych. Jeżeli ktoś przyjeżdża na wakacje na kilka dni i chce się po prostu dobrze bawić, to tutaj jest mnóstwo hoteli, restauracji, barów, klubów, dyskotek i wszystkich przybytków tego typu. Jest naprawdę co robić pod tym względem. Poza tym jest to popularne miejsce wśród imigrantów na Malcie, właśnie dlatego, że tutaj znajduje się większość dużych korporacji, które zatrudniają bardzo wielu cudzoziemców. Ludzie nie chcą specjalnie dojeżdżać do pracy komunikacją miejską i tracić na to czasu, dlatego wynajmują mieszkania jak najbliżej pracy się da, więc właśnie między innymi w St. Julian's. To sprawia, że mieszkania tutaj są naprawdę drogie. To jest najdroższe miejsce do mieszkania w ogóle na całej Malcie. Nawet takie mieszkania, które nie mają jakiegoś wysokiego standardu i są dosyć małe, są dużo droższe niż naprawdę dużo nowoczesne mieszkania w innych częściach wyspy. Żeby Wam to zobrazować, na przykład za jednopokojowe mieszkanie w tej okolicy trzeba zapłacić między 600 a 700 euro, a już za takie większe, dwu- czy trzypokojowe, no to trzeba liczyć około 1000 euro. Jeśli coś się uda taniej, to naprawdę jest dobra okazja. Mówiłam Wam, że jest tutaj dużo hoteli i właściwie całe wybrzeże St. Julian's to są hotele. Ale nie tylko, bo jest też bardzo dużo kasyn. Malta jest bardzo znana z hazardu, więc we wszystkich miejscowościach związanych z turystyką znajdziecie przynajmniej kilka kasyn. I to jest też spory dochód Malty. Malta jest też znana bardzo, jeśli chodzi o środowisku iGamingu, czyli wszystkich hazardowych gier online, i cały ten biznes przynosi około 10% maltańskiego PKB, więc to jest naprawdę bardzo dużo i to jest naprawdę bardzo dochodowy biznes. Mówiłam Wam, że St. Julian's jest dosyć drogi do mieszkania, ale jest też drogie, jeśli chodzi o pobyt turystyczny, dlatego że te wszystkie hotele tutaj, no to nie są hotele na budżetowe podróże, bo to jest dosyć wysoki standard i one są naprawdę drogie, także takie bardziej luksusowe. I tak samo okolica tutaj, za mną widzicie marinę Porto Maso. Ona jest pełna pięknych, nowych i bardzo drogich jachtów, więc to nie jest okolica dla biednych mieszkańców. No zresztą sami zobaczcie, jak tutaj jest luksusowo. Wszystkie jachty super nowe. Albo może są tak dobrze utrzymane, nie wiem, ale wyglądają jak bardzo nowe, błyszczą się. No i masa hoteli dookoła. Nawet nie wiadomo, czy to jest wszystko jeden hotel, czy jest ich kilka, bo tak wyglądają. Obserwuję jachty, których nie mamy.
Szkoda. Zobaczcie, jakie tutaj duże ryby pływają. Powiedziałam wam wcześniej, że to są hotele, ale się pomyliłam, słuchajcie, bo te wszystkie budynki dookoła to są po prostu bardzo luksusowe apartamenty. Nawet nie chcę myśleć, ile one tutaj kosztują, żeby je kupić, ani nawet ile kosztuje wynajem takiego mieszkania. Ale jeżeli zastanawiacie się, gdzie mieszkają bogaci ludzie na Malcie, to to jest właśnie to miejsce. To jest, moi drodzy, zatoka Spinola. Jak widzicie, tutaj też można zobaczyć te tradycyjne maltańskie łodzie rybackie, czyli luzu, które pokazywaliśmy wam w odcinku z Marsha Szlok. Tak jak wam mówiłam, to jest mnóstwo restauracji, kawiarni, barów, hoteli i wszystkiego, co turyści potrzebują do szczęścia. Aktualnie tego tak nie widać, dlatego że w tym momencie jest troszkę więcej restrykcji na Malcie, jeśli chodzi o sami wiecie co. I wszystkie restauracje, wszystkie kawiarnie są zamknięte. Można zamówić jedynie na wynos, więc tak czy inaczej te miejsca są puste. Normalnie w ciągu dnia, akurat kiedy jest pora lunchowa albo wieczorem, kiedy ludzie kończą pracę, to tutaj są tłumy ludzi. Teraz jest pusto, no sami wiecie z jakiego powodu. Zobaczcie, tutaj widać, gdzie jesteśmy. Tu jest Valletta, a tu jest St. Julian's. A my teraz idziemy w kierunku Slimy. Przeszliśmy nad zatokę Balluta. Tutaj też jest taka niewielka plaża. Nawet nie wiedzieliśmy, że ona tutaj istnieje, bo nie zauważyliśmy jej, kiedy tutaj byliśmy ostatnio. A po drugiej stronie jest bardzo ładny kościół. To jest kościół karmelitów. Często jest nazywany po prostu kościołem Balluta właśnie od nazwy tej zatoki, nad którą się znajduje. W ten sposób przeszliśmy do kolejnej miejscowości, czyli do Slimy. Slima też jest dosyć popularna, jeśli chodzi o turystykę, dlatego że jest bardzo blisko Valletty. Slima jest jeszcze bliżej Valletty niż St. Julian's i też jest tutaj bardzo dużo hoteli, restauracji, barów, wszystko, czego turyści potrzebują. A na dodatek jest taniej, jeśli chodzi o noclegi, dużo taniej niż w Valletcie. I jest też bardzo dobre połączenie, dlatego że między Slimą a Vallettą kursuje prom, także bardzo szybko można się stąd dostać do stolicy. A tutaj, moi drodzy, mamy park Independence Garden, czyli ogrody niepodległości. Jak widzicie, ani w St. Julian's, ani w Slimie nie ma zbyt wiele takich zabytków historycznych, ale w Slimie znajduje się wieża St. Julian, która jest jedną z wielu wież obronnych, wież obserwacyjnych, które znajdują się na wybrzeżu Malty, ale też na Gozo. Jedna nawet znajduje się na wyspie Comino. Obecnie w tej wieży, ona pochodzi z XVII wieku, z drugiej połowy XVII wieku tak dokładnie, a aktualnie tutaj znajduje się restauracja. Oczywiście teraz jest zamknięta, wiadomo, ale w normalnych czasach jest tutaj restauracja. W Slimie nie ma w ogóle piaszczystych plaż.
Jeżeli tego szukacie na Malcie, to nie jest dobry kierunek, bo trzeba jechać na inną stronę wyspy. W Slimie można oczywiście wejść do wody, można się kąpać, ale wybrzeże jest całe skaliste, nie ma plaż piaszczystych. Chciałam powiedzieć, że największą atrakcją Slimy jest widok na Vallettę, dlatego że widok na Vallettę jest tutaj naprawdę przepiękny. Po drugiej stronie widać całą stolicę Malty. I tutaj połączenie ze stolicą jest naprawdę bardzo dobre, dlatego że jest prom, który odpływa dosyć często i między Slimą a Vallettą można się przemieszczać, więc osoby, które rezerwują sobie nocleg tutaj w Slimie, mogą się naprawdę bardzo szybko dostać do stolicy. W XVI wieku Slima była zajęta przez Turków osmańskich w czasie oblężenia Malty. Właśnie z okolic obecnego fortu Tignes atakowali oni fort St. Elmo w Valletcie. Jak wiemy z historii, Turcy Malty nie zdobyli, bo Maltańczycy i rycerze zakonu maltańskiego pokonali Imperium Osmańskie. Fort Tignes został zbudowany dopiero w XVIII wieku, żeby zapewnić bezpieczeństwo tej zatoce i na początku rzeczywiście był wykorzystywany, ale później został opuszczony, tak jak wiele innych zabytków tutaj na Malcie i do tej pory nic się w nim nie działo. On jest teraz odrestaurowany, ale jest zamknięty. Nie można tam wejść, nie można go zwiedzać, nie można go zobaczyć z bliska. To jest to, co zostało do dzisiaj z tego fortu. I zobaczcie, jak blisko są w ogóle budynki mieszkalne. Nie będziemy udawać, że jest to nasza ulubiona część Malty, bo nie specjalnie przypadamy za tym rejonem, gdzie jest St. Julian's i Slima, dlatego że tutaj jest bardzo dużo ludzi. Tutaj się ma takie wrażenie, że każdy centymetr ziemi jest już wykorzystany pod budowę budynków mieszkalnych i zagęszczenie ludzi na kilometr kwadratowy jest naprawdę olbrzymie. Tutaj po prostu wszędzie są już budynki, wszędzie są jakieś knajpy, jakieś korporacje, jakieś hotele i po prostu to sprawia, że jest tłum ludzi i no niezbyt wygodnie się w takich miejscach mieszka, gdzie w ogóle nie ma ciszy. Więc my niespecjalnie akurat przepadamy za tymi miejscami. Z punktu widzenia turystycznego, jeśli chodzi o nocleg, to one są bardzo dobre, bo są blisko Valletty, są w centrum, więc są naprawdę dobrze skomunikowane. Bardzo szybko można sobie dojechać nie tylko do Valletty, ale też w dużo innych miejsc na Malcie, więc to jest dobre rozwiązanie. No i jest bardzo dużo udogodnień dla turystów. Jeżeli się tutaj wybieracie, są restauracje, bary, kawiarnie, wszystko, czego Wam do szczęścia potrzeba na wakacjach na Malcie. Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie sobie kanał. I do zobaczenia. Cześć! Cześć.